Będziemy rozmawiały dzisiaj, nomen omen, o kobietach. O kobietach, które zmieniają świat. Żadna kobieta nie musi usłyszeć głosów i być Joanną Dark, żeby przerobić świat. Jak później sobie myślałam, co mnie tak naprawdę inspiruje w kobietach, to ich odwaga. Ja kocham Astro Samanta, naprawdę. Dzień dobry, nazywam się Dorota Milczarczyk i jestem założycielką Monda Vivo World Women Club, klubu łączącego międzynarodową społeczność kobiet. Rozmawiamy, inspirujemy się w ramach tematów społecznych, tematów dotyczących rozwoju, kariery, stylu życia, budowania relacji, uwzględniając wątek międzynarodowy. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłam Elizabeth Dudę, aktorkę i pisarkę, Krystynę Katezę, szefową kuchni, ale również nauczycielkę włoskiej kuchni, oraz Agnieszkę Wojtkowiak, dziennikarkę TVN. Będziemy rozmawiały dzisiaj, nomen omen, o kobietach, które zmieniają świat. Na początku chciałabym spytać moich gości o kobiety, które inspirowały je 10-20 lat temu. Elizabeth, jakie kobiety inspirowały Cię kiedyś, 20 lat temu, a jakie inspirują Cię dzisiaj? Ważna jest dla mnie jedna rzecz, przede wszystkim i od tego bardzo bym chciała zacząć, że żadna kobieta nie musi usłyszeć głosów i być Joanną Dark, żeby przerobić świat i był przykładem kogokolwiek. Natomiast rzeczywiście można się z pewnością czerpać mocne inspiracje. Wszystkie bohaterki, też fikcyjne, jak Françoise Sagan pisze Witaj smutku, to w moim sercu, ja mam 15 lat, ja mówię, ja kiedyś też taka będę. Albo jak, i to jest świat literatury, ale to też jak Claudia Cardinal jest genialną aktorką w filmie i z pełną takim feminizmem asertywnym. 20 lat temu ja pamiętam, że każda chciała rzucić biustonosz we Francji, nosić szerokie jakieś spodnie, niczym Jane Birkin. No teraz jest niemodny, rzeczywiście ten ruch. Papieros. Ale ten papieros gdzieś tam był taki kawałek buntu i on był fotograficznie mówiąc bardzo fotogeniczny. Może dzisiaj mniej, ale wiesz, ten cały nurt, słuchajcie, mówcie sobie co chcecie, ja wam was gdzieś. I to Robię co chcę, żyję jak chcę. I ja decyduję, co ja zrobię. Maria Skłodowska-Curie dla mnie zawsze była przykładem i jej po prostu praca, jej skromność i jej życie, że ona potrafiła pomieszać życie prywatne i zostać podwójną noblistką, nigdy nie patrząc... Zrobić ogromną karierę. W tych czasach. Tak, w tych czasach, Więc bo to jest istotne. już 20 lat temu ona była dla mnie przykładem. Czyli wiele różnych inspiracji z różnych fajnych, wielkich kobiet. To całe połączenie, ta cała konsekwencja Wybierasz tego. sobie Voilà. elementy. Jak ja sobie myślałam o tych kobietach, które mnie inspirują, to różny był taki przedział, bo i Audrey Hepburn, i Halina c'est vrai. Wisłocka. C'est vrai. Oczywiście też moja babcia się znalazła w tym szanownym gronie i Kalina Jędrusik. Jak później sobie myślałam, co mnie tak naprawdę inspiruje w kobietach, to ich odwaga. Że to był taki wspólny mianownik. Tak. Masz rację. I ta odwaga kobiet w mówieniu o sobie, mówieniu o tym, kim jestem, że mam własne zdanie. A gdybyście się mogły zamienić w jakąkolwiek kobietę z historii, jakąkolwiek, Ja i wiem. przeżyć życie tej kobiety. Ja wiem. Astro Samanta, to jest Samantha Cristoforetti, to ona jest astronauta. To po prostu, wiesz, kiedy ja patrzę, co ona mówi, to ona jest... Ja mam głowie na gwiazdy, ale ona jest tam. To po prostu ja uwielbiam, jak ona w taki prosty sposób tłumaczy takie komplikowane rzeczy. Ja kocham Astro Samanta, naprawdę. Inspiruje mnie. Elizabeth, jest- a gdybyś Ty miała zamienić się na jeden dzień, z kim zamieniłabyś się? Ja wam powiem z jaką szczerze, kobietą? że gdybym miała się zamienić po prostu z jej stanowiskiem i z ją siłą przebicia, ja bym się zamieniła z Angelą Merkel. Po pierwsze, ona ma oczywiście bardzo wysokie stanowisko i jako bardzo rzadkość jest u kobiet, jak faceci patrzą na ten sam poziom, jest traktowana gdzieś tam jak rówieśnik, nie? Taki, to znaczy pod względem parytetu. Drugi facet trochę. Ja bym chciała raz się z nią zamienić, żeby nagle przyjść, dobra, słuchajcie, to ja wam teraz robimy. powiem, jako kobieta, no ale skoro ona już jest od tak dawna, to nawet może by coś powiedziała na temat my kobiety w tym Europarlamencie. Ja mam wrażenie, że jest jeszcze za sucho, za cicho, za cienko. Ale niektórzy twierdzą, że to jest właśnie era kobiet, że to jest czas, w którym kobiety zaczynają dochodzić do władzy. No to zróbmy właśnie.
No ale co rewolucję. musiałybyśmy zrobić? Polskie sufrażystki wyszły na ulicę, wywalczyły sobie prawa wyborcze, tak? Tak. W waszych krajach też są kobiety, Też. które bardzo Tak. mocno zaznaczyły się Tak. w historii. Co dzisiaj musiałaby zrobić kobieta, żeby zaszokować i wywalczyć nowe prawa Prawa. kobietom? No prawa muszą być chyba zagłosowane. Myślę, że troszeczkę jest nasza wina też. My musimy dokładnie uczyć do naszej dziewczyny, że pierwsze studiujemy, pierwsze jesteśmy, wiesz, super przygotowane tu i potem. To jest przyjemności. Moda, fashion, wiesz, włosy, make-up. To jest inna sprawa, to jest nasza Edukacja jest zabawa. podstawą. Nie uważacie, że my sobie trochę odpuszczamy, że jednak idziemy w rodzinne wychowywanie dzieci? Si. Jest wygodniejsze mówić, jest co, kogoś innego będzie na tej miejsce i zajmować się na takie sprawy. I też chyba troszkę mało są odważne, bo musi Ale być odważne. Czy to się jednak nie zmienia? Czy rola kobiet nie zmienia się na przestrzeni ostatnich lat? Ja widzę coraz więcej kobiet, które jednak mają związki partnerskie, gdzie mężczyźni ich wspierają, gdzie faktycznie ojcowie biorą urlopy tacierzyńskie. Coraz częściej słyszę o takich przypadkach. I wydaje mi się, że to jednak staje się coraz bardziej powszechne i rola kobiet, ich chęć do zrobienia kariery i zachowania równowagi między macierzyństwem, karierą, własnym życiem jest coraz bardziej wyraźna. Jak to wygląda we Francji? Naprawdę wokół mnie no to 80% facetów gotuje w domu, wychowuje dzieci, pomaga i tak dalej, więc to jest rzeczywiście bardzo, bardzo to się zmieniło. Ale francuskie o to walczyły, czy to było tak zawsze? Zawsze walczyły. A jeżeli chodzi o zajmowanie stanowisk, czy Włoszki mają równe prawa? Jest jeszcze dużo pracowali, ale jeszcze dużo jest do zrobienia. Pierwsza sprawa. Druga sprawa, wynagrodzenia są od 30 do 40% Niższe tak, niż niższe. prosty mężczyzn. Na tej samej stanowisku jak menadżer, duży hotel albo w telewizji, koledzy, mężczyzny mieli więcej. Czy I to się zmieniło na przestrzeni lat? Czy jest... Powoli, ale teraz jeszcze jest ta różnica. Dla mnie jest skandaliczne. To jest skandaliczne i na przykład była ostatnio taka sonda zrobiona we Francji, pokazywali jak w roku 70 genialna, jak ja kocham tę kobietę, to jest przykładowa, aż ciarki przychodzą, ja uwielbiam. Boże, kto by pomyślał, że kiedyś się miało być ciarki, jak się myślało o jakiejś kobiecie. Françoise Giroud, czyli wtedy redaktorka naczelna gazety France Soir i w 70 roku była zaproszona jako pierwsza kobieta w debacie telewizyjnej naprzeciwko mężczyzny. Wiesz, nie trzeba wiedzieć, że my we Francji zawsze miałyśmy taką wolność słowa. Nam dopuścili do prawo głosów demokratycznie dopiero w 1944 roku. No Polki były pierwsze w Europie. Pierwsze Tak, były tak, Polki to jest- w Europie. dokładnie. I To nie jest zapominajmy, znamienne. że Francja jest tutaj bardzo się spóźniona. Więc to, co narobiłyśmy, to dzięki lata 50., 60. i ten debata polityczno-demokratyczna w latach 70. I wtedy zrobili sondę, 67% Francuzów ogólnie, wszystkich Kobiet i obywateli, mężczyzn. kobiet i mężczyzn, bali się popaść w rękach pod odpowiedzialnością chirurga, jeszcze więcej pilota samolotu, a 90% nie wierzyło, że kobieta mogłaby kiedyś zostać prezydentem Rzeczpospolitej Francji. Raz mieliśmy jeden premier, Edith Cresson. Tak. Czy kiedyś wsiadłaś do samolotu, a pilot była pilotką, kobieta? Ja latam, powiem Ci, naprawdę, jak mieszkałam w Nowym Jorku, Paryżu, Warszawie, no to od 20 lat naprawdę latam prawie raz w miesiącu albo 2-3 spokojnie w miesiącu. Nigdy nie widziałam pilotkę samolotu. Ale u nas w Polsce są kobiety, które pilotują F-16, między innymi żona Szymona Hołowni. Jak my mieliśmy kiedyś we Francji minister kultury, André Malraux to był genialny człowiek. Pokaż mi po prostu dzisiaj taki człowiek, na którym mogło się 100% Francuzów czy Polaków wzorować. W polityce nie widzę, tak na szybko nikogo nie znajdę, ale myślę, że w życiu społecznym można. Janina Ochojska w Polsce, siostra Chmielewska, no, genialna kobieta, która pomaga bezdomnym mężczyznom.
są takie kobiety, tylko trzeba je odnaleźć, pokazać światu i myślę, że te autorytety należy budować i to my kobiety powinnyśmy te autorytety pokazywać Tak. naszym koleżankom, córkom, Promować. Promować. To są same plusy. Czyli może to powinnyśmy zmienić, powinniśmy zmienić nastawienie Serio? same do siebie, No traktować się tak, po przyjacielsku. Ale I rzadkość to byłaby jak- prawdziwa rewolucja kobiet. Jakie jest Wasze wyobrażenie dotyczące kobiet przyszłości? Jakie kobiety w przyszłości będą? Ja nie chcę robić taką ani propagandę filmów amerykańskich, ale ten okładka nowego filmu jest ostatnia osłona, czy jedno z ostatnich, powiedzmy, Terminatora, gdzie rzeczywiście już ten Schwarzenegger teraz jest po prostu z Kałasznikowem, I ja wiem, że to jest może przerysowanie, ja bym nie chciała, ale gdzieś tam to jest fajne, że teraz można i ta, wiesz, główna, która mówi I'll be back. I wiesz, A nasze dziewczyny będą bardzo silne i bardzo pozytywne i super pełne, ciepłe i determinowane. Jawi się przed nami naprawdę niebiańskie życie. Bardzo serdecznie dziękuję. Agnieszka Dzięki. Wojtkowiak, Krystyna Kateze, Elizabeth Duda. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Optymistycznie bardzo się Bardzo skończyło. optymistycznie.